Witajcie moi mili, w dzisiejszym filmie bardzo ważny samochód, najnowsza Tesla Model 3 Highland w bazowej wersji. Nawet jak widzicie w bardzo rozsądnej, mega popularnej konfiguracji jak na Teslę. Ale podstawowa wersja to czy od razu jakaś gorsza, jakaś beznadziejna, a może właśnie najlepsza, optymalna, a z pewnością wystarczająca. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, skoczymy sobie na próbę autostradową, pomierzymy ją raceboxem, ale też sprawdzimy sobie zużycie energii elektrycznej oraz zasięgi. Jako iż jest to model bazowy Model 3, myślę, że to mega ważny test, mega ważna kwestia, istotna. Znajdujemy się na ładowarce Greenway, a proszę bardzo, obok M-Power elektryczny nawet się ładuje, i4 M50. Była kiedyś taka maszyna na kanale, możecie sobie obejrzeć. Ładujemy na full, troszeczkę polatamy. Ja tutaj czekam do 100%, no i spotkamy się ponownie w jakimś spokojniejszym miejscu. A few moments later. A tak mówię, podstawa bazówka, dokładnie jest to Tesla Model 3 RWD, po prostu. Wersje mamy 3, właśnie RWD, Long Range oraz Performance. Nazewnictwo jest mega proste. Taka Tesla RWD, dokładnie w takiej konfiguracji, bo mamy tutaj bazowy biały lakier, 18-calowe alufelgi z nałożonym kołpakiem aerodynamicznym. Środek też standardowo jest czarny. Ceny Tesli w zasadzie ciągle się troszeczkę tak zmieniają. Raz taki Model 3 kosztuje troszkę więcej, raz mniej. Aktualnie 201 tysięcy złotych brutto. I według mnie jest to chyba aktualnie najlepszy samochód w tej cenie, jaki można kupić. Nowy. Trochę czasami beka, jak w komentarzach pojawiają się opinie, że elektryki takie drogie, spalina jest o wiele tańsza. No przykro mi, nie w tym przypadku. Zaraz wam pokażę, jakie ten samochód ma wyposażenie, ale patrzcie, bazowa RWD, czyli mamy tutaj napęd na tył, jeden silnik z tyłu między kołami. No tak od razu zacząłem od silnika. 283 konie mechaniczne, 420 Nm. Oczywiście są gusta i guściki. Jednym bardziej się podoba przedlift, drugim polift. Najnowsza Tesla Model 3 jest taka jakaś bardziej klinowata, przedliftowa, taka przykładowo jak moja, no to żabka. Możecie sobie obejrzeć na kanale w ogóle Tesla Model 3 Highland, tylko Long Range, którą porównywałem właśnie do mojej Tesli. Po prostu samochody stały obok siebie i sobie porównywaliśmy. Są różne gusta, są różne kryteria, tak jak, no nie wiem, z tym, że na przykład ja uważam, że to jest najlepszy aktualnie samochód nowy do 200 tysięcy, znaczy za 200 tysięcy złotych. Inny ktoś może powiedzieć, no nie wiem, nie spełnia moich kryteriów i dla niego będzie Superb na przykład lepszy. Według mnie przedlift ma chyba ładniejszy przód, ten żabkowaty. Bok jest w zasadzie bardzo podobny. Moja przedliftówka no to ma jeszcze chromy. Tutaj wszystkie listwy wokół okien czy klamki. O, tutaj jeszcze lusterka. Są czarne, u mnie są takie aluminiowe w satynkę. No ale już dupka z tymi zmienionymi lampami, klapą, no i tylnym zderzakiem, no to tutaj wygląda, myślę, o wiele atrakcyjniej. Stylistyka swoją drogą, ale te wszystkie modyfikacje w Highlandzie, no bo to jest Tesla Model 3 Highland, to jest najnowsza, ma lepszy współczynnik powietrza niż poprzednia Model 3, czy tam przedliftowa, czy poprzednia, jak zwał, tak zwał. Powiem wam, nawet te aerodynamiczne koła względem 19-calowych opcjonalnych alufelg dodają tutaj mniej więcej 40 km zasięgu. Buziuńka jest tutaj generalnie płaska, taka prostsza niż w przedlifcie. Reflektory LEDowe, są one wycinające, nawet w przedlifcie przyszła aktualizacja, że też wycinają. Tutaj wlot powietrza, bo jak wiadomo, auto ma układ chłodzenia. Bateria jest tutaj chłodzona cieczą, jednak Tesla nie wymaga wymian płynu chłodniczego. Generalnie jeśli chodzi o serwisowanie tej Tesli, wymogi serwisowe, no to też śmiech na sali, ale o tym później. Do czego tutaj mógłbym się przyczepić tak z zewnątrz, no to te chlapacze, są one bardzo, bardzo ordynarne. To oryginał, proszę Państwa. U mnie są jakoś takie ładniejsze. Plastikowe, łatwiej je w zasadzie połamać, ale przynajmniej ładnie wyglądają. No tutaj to bym wymienił. Bagażniki. Bagażnik z tyłu oraz z przodu łącznie mają jakoś prawie 700 litrów pojemności. Ogólnie bagażnik jest tutaj olbrzymi. Też tutaj jest taka wada. Wiele osób narzeka, że po prostu ten otwór załadunkowy jest trochę mały. Jest to sedan, który wygląda jak liftback. A co za tym idzie? Szyba z tyłu, która zresztą jest potężna, bo zaczyna się tutaj, a kończy tutaj, sprawia, iż ta klapa no w tym miejscu po prostu jest króciutka. Na sam bagażnik i na to, jaki on jest obszerny, w ogóle nie można narzekać. Względem mojej Tesli, no to tutaj jest dodatkowa przestrzeń bagażowa, taki schowacz, akurat taki, wiecie, inżynierowie przewidzieli, żeby tutaj raceboxa sobie trzymać i tak dalej. Bardzo fajnie. Z drugiej strony to samo, ale u mnie akurat z tej strony jest taki otwór. O,
To akurat moje pierdoły. No i tutaj jeszcze, proszę Państwa, jeszcze taka przestrzeń. Tu normalnie taka torba podróżna daje radę się zmieścić. Każdy Highland ma elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę. Światło oczywiście LEDowe. Tutaj otwieramy port do ładowania elektryczny. Ja nie będę Wam mówił, co tutaj jest standardowe, bo generalnie Tesla nie ma dużej jakiejś takiej możliwości konfiguracji i dla niektórych może być to wada. Przykładowo BMW trójkę, no to bierzemy, że jakiś taki dekor ma być inny. W niektórych autach nawet cup holdery trzeba zaznaczyć w konfiguratorze. Tutaj dosłownie mamy do wyboru kilka kolorów, wnętrze białe albo czarne, felgi aerodynamiczne albo nieaerodynamiczne 19. Aha, jeszcze czekajcie, hak można tutaj sobie doposażyć, chociaż nie wiem, jak ktoś zapomni doposażyć, to może serwis mobilny podjechać i po prostu zamontować hak pod domem. I autopilot standardowo jest podstawowy, ale można tutaj sobie go rozwinąć już nawet po kupnie samochodu, nie trzeba tego robić w konfiguratorze, wystarczy z aplikacji po prostu zapłacić, żeby był rozszerzony albo pełny. Także ogólnie nie będę Wam tutaj mówił, że to jest standardowe, to standardowe. Wszystko w tym samochodzie, co widzicie, to standard. Jak na przykład tutaj jest takie, soft open, że odskakuje nam. Bardzo ładny dźwięk, dużo ładniejszy niż w przedlifcie. Mamy tutaj klejone akustyczne szyby, wszystkie z przodu i z tyłu. Boczek drzwiowy jest inny niż w wersji long range. Tutaj jest miękko, 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 cały jest boczek miękki, nawet tutaj te wyściłania w środku też jest miękko, nawet od wewnętrznej strony. Jest to, proszę Państwa, boczek idealny w zasadzie, bo wszystko jest tutaj miękkie, tylko w wersji RWD jest tutaj taka oto tkaninka, a nie ekoskóra. Jeśli wciąż ktoś Wam mówi, że aktualnie Tesle są tandetne i po prostu słabo wykonane, kiepskie są tutaj materiały, wciąż są ogólnie plastikowe, no to możecie potraktować to jako żart. To, jak ten samochód jest złożony, nic tutaj nie trzeszczy, nawet po wewnętrznej stronie jest tutaj mięciutko, jest to przyjemne. Spokojnie, taką Model 3 Highland możemy konkurować z autami marki premium w tym segmencie. No Mercedes C-klasa na przykład, no będzie dużo słabiej wykonany według mnie. Przede wszystkim będzie miał dużo więcej twardych plastików, które po prostu trzeszczą. Tutaj wszystko możemy sobie przyciskać i dosłownie nic. Tutaj proszę bardzo się otwiera drzwi. Ambiente jest pociągnięte przez całe wnętrze dookoła. Nie jest to tak zrobione jak w Mercedesie, że jest tutaj dużo tych punktów, ale jest taka jakby obwódka. Skórki oczywiście eko, po środku są perforowane, bo z przodu już mamy tutaj wentylowane fotele. Tak, miałem nie mówić, ale standardowo wentylowane fotele są z przodu. Tutaj nawet zachodzi to miękkie obszycie, ale to jeszcze nic. Zwróciliście uwagę, że mamy tutaj pada z tyłu, a z drugiej strony jeszcze jednego. Wejdziemy. W najnowszej Tesli Model 3 mamy tutaj zawsze ekran. Tutaj sobie regulujemy nawiew. Regulujemy, proszę. Zgłaśniamy radio. Są tutaj gry. Filmy można oglądać. YouTube, Netflix. Tą nakładkę jedynie właściciel tutaj dołożył. No i zapaszek. Podgrzewane fotele, właściwie podgrzewana kanapa. W innych markach trzeba za to dopłacać słone pieniądze, a w Tesli za 200 000 takie rzeczy, żeby sobie można było z tyłu na padach w gry grać. No proszę Was, proszę bardzo, jakie tutaj mamy okno dachowe. Właściwie to jest tylna szyba. Idzie od końca aż tutaj i tutaj kolejna. I kolejna. Tutaj z tyłu też wszystko jest mięciutkie i przyjemne. Takie schoweczki i kokpit. Właściwie to cały środek w nowym Model 3 został zmieniony. Czy to boczki, fotele, deska rozdzielcza. No ten tunel środkowy przecież. Ja pierniczę Tesla w ogóle bez kompleksów, że niektórzy jeszcze piszą, że tutaj jakieś tam jakościowo jest coś nie tak. Ja pierniczę, to jest tak z tymi pożarami strasznymi. Ciągle palą się te elektryki, dlatego nigdy nie kupię elektryka. Boczek z przodu jest identyczny, tak jak z tyłu. Jest tutaj calutki, miękki. Tutaj też są dołożone takie oto gumki, ale zobaczcie. No zobaczcie. Przyciski wyglądają w ten sposób. U mnie to jeszcze w takiej starszej, też Black Piano w ogóle tutaj jest. Tutaj awaryjne otwieranie, klameczka. A tutaj na co dzień. Tu takie zawiasy chyba dodatkowe do drzwi. A to chyba ze względu na bezpieczeństwo. I fotele z przodu, elektrycznie regulowane, oczywiście z pamięcią, bo są tutaj profile jazdy ze zintegrowanym zagłówkiem. Są one podgrzewane, wentylowane. Jest tutaj też regulacja nalędźwia. Widok z perspektywy kierowcy.
Widoczność w modelu 3 generalnie jest dobra, za wyjątkiem, o tutaj jak do tyłu patrzymy, no to słabo, ale jest na to sposób, proszę bardzo, kamerki. I też działają one w czasie jazdy. Generalnie jak tutaj, nie wiem, mamy wartownika, który, jak nie wiem, coś się dzieje z autem, no to nagra nam, to właśnie nagrywa z tych perspektyw i naprzód, potem wiecie, wideorejestrator jeszcze przecież tutaj jest, o, to już widać tutaj nowe menu teslowskie. U mnie tego jeszcze nie ma, bo tutaj jest procesor Ryzen, u mnie w starej Intel, ale w poliftowej starszej Model 3 już mogliśmy spotkać też Ryzena. A może zwróciliście uwagę, że nie mamy tutaj z zewnątrz czujników parkowania, ale generalnie asystent parkowania jest, tylko oparty jest on na kamerach. Dobra, systemu multimedialnego Wam aż tak tutaj nie będę pokazywał. O, chłód, ciepło, fotel. Aktualizacja jest do ściągnięcia. Po aktualizacji menu klimatyzacji troszeczkę się zmieni. Tutaj się nawiew ustawia. Ja pierniczę, auto za 200 000 złotych. Nóweczka z gwarancją przecież. Przedniego bagażnika jeszcze Wam nie pokazałem. Otwórz. Już kiedyś w Model S prezentowałem i nie pokazałem z przodu franka. Wiecie, bo front i trunk, no to frank, to się taki skrócik jest. No i proszę bardzo, coś tutaj zmieścimy. W mojej Tesli jest tutaj na przykład psi bagażnik. Na karmę, na legowisko, gdy jedziemy gdzieś na urlop. Tutaj widzę wlew płynu do spryskiwaczy, zmienił swoje miejsce. U mnie jest tutaj, jest to faktycznie troszeczkę niewygodne. Ochrona pieszych, że maska nam odskoczy. Dobra, zamykamy. Przedni bagażnik jest manualny, analogowy. Deska rozdzielcza jest zupełnie inna niż w poprzedniej Model 3, ale wciąż jest cała mięciutka. Tutaj też z dołu prawie wszystko jest miękkie, nawet gdy, nie wiem, taki głośniczek tutaj jest, to jest to, o teraz to będzie widać, jest to materiał po prostu. Tutaj ta tkaninka idzie nam przez całą szerokość wnętrza. Ten element deski rozdzielczej jest miękki. Ten jest miękki. Tutaj też jest tkaninka. Powtarzam jeszcze raz, jeśli ktoś twierdzi, że taka Tesla jest tandetnie wykonana i ma kiepskie materiały, powinien się z taką Teslą skonfrontować na żywo. Przeżyje szok. System multimedialny, to tak tutaj szybciuteńko. Proszę bardzo. No nie, w zasadzie jest bardzo podobny jak w moim modelu 3. Jedynie, no to co? Nie mamy tutaj już manetek. No i jak chcemy jechać do przodu, o, to tak musimy zrobić. Ale możemy sobie ustawić, czekajcie, hamulec. O, teraz. I tak w ogóle widzi Tesla. Tak widzi Tesla, tutaj jakieś takie chaszcze i tak dalej. Ale jak na przykład podjedziemy sobie pod jakąś przeszkodę, pokażę Wam jak działa system, asystent parkowania, czujniki. A kurczę, zjechałem w bok z kamerą. No to proszę, o, tak sobie tutaj widzi Tesla. O, a tutaj na ziemi mamy takie elementy. Cofamy, dajemy tak, no i lecimy. Ogólnie kamery 360 stopni może i tutaj nie ma. Ale proszę bardzo, takie mamy widoki. Tutaj mamy dwie ładowarki indukcyjne. Tutaj w cudzysłowie kluczyk. Tesla przecież ma karty. O, tutaj też jest taka dokładeczka. A to właściciel akurat sobie zrobił. To jest takie jakby zamszowe. Ładowarka indukcyjna jest na 2 telefony. I tutaj jeszcze schoweczki. Też całe są miękko wyściłane. O, tutaj jeszcze głęboko i tutaj kolejny schowek, też dość spory. O, buteleczka z wodą, podłokietnik, też w tej ekoskórce, jest mięciutki, przyjemny w dotyku. Jeśli chodzi o fotele i tapicerkę, to tutaj jest mega przyjemna ta ekoskóra, troszeczkę jak w Lexusie jest odbiór. Tutaj jest jakby troszeczkę inna, no bo też perforowana. Sam nie wiem, czy to jest inny materiał, czy ten sam, a perforowany, i wydaje mi się, że troszeczkę jest inna w dotyku, nie wiem. Fotele generalnie są komfortowe, troszeczkę takie miękkie jak we francuskich samochodach z lat 90. nawet. Pozycja za kierownicą jest ok, też jest wiele pytań, jak w takim modelu 3 mieści się wyższa osoba. No to proszę bardzo, ja tutaj nawet tak rozłożony troszeczkę siedzę. O, to jest taka poprawna pozycja za kierownicą. Miejsce na głowę tutaj, o, proszę. Kierownica jest zupełnie inna, zdecydowanie ładniejsza niż w mojej Tesli. Rolki, obsługa tempomatu, tutaj wycieraczki, raz wciśniemy to raz przejedzie, przytrzymamy, no to będzie spryskiwacz. Wybieranie głosowe, o, kierunkowskazy. I jest to haptyczne, fajnie, że jest ta wypustka, no to po prostu czujemy pod palcem, gdzie mamy przycisk, no to się przyzwyczajamy. Generalnie myślałem, że ciężko się do tego przyzwyczaić, ale od rana jeżdżę tym samochodem już kilka godzin i jest coraz lepiej. Tutaj klakson?
Tak, tutaj klakson. Sama w sobie kierownica ma tutaj kilka zaakcentowań, takie maleńkie bicepsiki, tutaj wyżłobienie i tu jakby delikatne podcięcie. Nie jest ona za duża, wieniec jest dość gruby. Taka trochę jak w sportowym samochodzie, ale wiecie co? Model 3 prowadzi się trochę jak sportowy samochód. Jest tak w miarę sztywno, tak mięsiście zestrojony. Szczególnie jak mamy 19 felgi, no to będzie tutaj sztywniej, ale też przełożenie układu kierowniczego jest to coś pomiędzy Alfą Romeo a BM-ą. Dobra, wychodzimy. Bateria 60 kWh brutto pojemność, 57,5 netto, czyli wartość użytkowa. No i jako iż to jest wersja RWD, to mamy baterię LFP. A co za tym idzie? Możemy ten wóz ładować sobie do 100% i nawet jest to zalecane przynajmniej raz w tygodniu. Bateria się wtedy balansuje i no to jest po prostu już sugestia Tesli, żeby tak robić dla zdrowia baterii. Z jednej strony bierzemy long range'a, mamy większą baterię, ale na co dzień zdrowo jest w long range'u, ale bateria jest inna, i zdrowo jest w long range'u ładować go po prostu do 80% tak na daily, jak korzystamy. Oczywiście jak jedziemy w trasę i sobie od czasu do czasu na full damy, no to nic się też nie stanie takiego, ale w takiej bazowej wersji, no patrzcie, ja mam też bazową Teslę z baterią LFP. Ja swoją praktycznie non-stop ładuję do 100% i nic się nie dzieje. Degradacja też na bardzo dobrym poziomie, pozytywnie. Słyszałem, że w long range'ach troszeczkę bardziej degraduje bateria, ale no nie wiem, nie pamiętam tak dokładnie, to już trzeba byłoby sobie pogooglować. Jeśli chodzi o szybkość ładowania, maksymalnie 170 kW prędkość z AC11. Od 10 do 80% załadujemy się na trasie w 25 minut na szybkiej ładowarce. Zasięgi i zużycie energii elektrycznej. Według WLTP taka Tesla z tymi aerodynamicznymi kołami powinna przejechać mniej więcej 554 km. Jest to ważny samochód, także postanowiłem, że rano wybiorę się nim na most Brodowski. Jest piątek, wyjechałem mniej więcej, a zresztą zobaczcie. No więc ten samochód ma prawie 10 000 km przebiegu i średnie zużycie, takie bez szaleństw, ale też bez eco-drivingu, jeżdżąc normalnie, wynosi tutaj 13,6 kWh na 100 km. Jest to zużycie energii elektrycznej liczone od wyjazdu tego samochodu z salonu. Dziś mamy piątek, 23 stopnie na plusie, godzina 8:14, także powinien być ruch na mieście. No to co, będziemy tutaj resetować D i ciśniemy na most Brodowski. Spokojnie, przewidywalnie, na wynik. A few moments later. To ciśniemy przez most Brodowski, za chwilę koniec pomiaru. Dobra, na chwilę po lewej stronie się zatrzymamy. Mimo iż piątkowy poranek, to takiego dużego ruchu dziś nie było. Proszę Państwa, średnie zużycie energii elektrycznej wyszło 7,8 kWh na 100 km. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, jechałem spokojnie, ekonomicznie oraz przewidywalnie. Takie są możliwości tego samochodu. Powiem tak, ja jeżdżąc tym samochodem od rana, od wyjazdu z garażu mam poniżej 9 kWh na 100 km średnie zużycie. Abstrakcja. Zobaczmy, jak jest poza miastem. To tak orientacyjnie 90 km na godzinę, było całkowicie równo, ale kurczę, patrzcie, teraz podjadę pod ciężarówkę, no to będę jechał za, więc oszukam. Wyprzedzić też nie oszukam, bo jest trochę ruch. No, także będę kończył pomiar, ale już tutaj wartość się za bardzo nie zmienia. 9,7 kWh na 100 km. To 120 km na godzinę, kończę już pomiar, bo zaraz ciężarówkę. 14,7 kWh na 100 km, muszę niestety zwolnić. Jeśli mowa o zasięgach zimą, no to mamy tutaj pompę ciepła, warto wspomnieć. Odejmijcie sobie 25% mniej więcej, o 25% będzie gorszy zasięg, tak realnie. Tak jak Wam wcześniej powiedziałem, mamy tutaj jeden silnik w takiej bazowej wersji, 283 konie mechaniczne oraz 420 Nm. Przyspieszenie do pierwszej setki, jakie tutaj deklaruje producent, to 6,1 sekundy. Prędkość maksymalna 201 km na godzinę. Kurczę, że moja przedliftowa, taka starsza, też LFP, a 5,6 do setki ma i 227 wyciąga. Tutaj 201, no zobaczymy, jak jest realnie. No ale fajnie, że przynajmniej 100-200 można sobie zmierzyć. Zresztą nie wiem, hejterzy powiedzą, że to mało, ale też z drugiej strony mówicie, że przecież elektryk to tylko tam wokół komina się jeździ. To 201 km na godzinę po mieście i okolicach. Myślę, że starczy. No dobra, przenosimy się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. W tym czasie zobaczcie sobie, jakie tutaj jest wyciszenie. Też to sprawdziłem. Aha, co do wyciszenia, opony mamy tutaj wielosezonowe. No i tak jak widzieliście, klejone szyby.
Wyciszenie w nowej Model 3 w porównaniu do mojej starszej, jak ja nie mam klejonych szyb, to jest po prostu niebo a ziemia. Tutaj będzie ciszej przy 120 km na godzinę niż u mnie przy 90 i to po prostu czuć. Jesteśmy na miejscu, ja będę cisnął. Proszę bardzo. Co tam jeszcze? Tutaj zawsze, tak wiecie, podróż z miejsca, z którego kręcę na przejście graniczne w Kołbaskowie. Dla mnie to jest takie jakby podsumowanie i zastanowienie się, czy na pewno wszystko wam powiedziałem. Oczywiście o kilku rzeczach zapomniałem, na przykład o tym, że w takiej Tesli zaciski z przodu, zacisk 4-tłoczek w ogóle jest w bazowej. Auto z drugiej strony też nie waży jakoś dużo, bo jakoś, nie wiem, 1800 kg. Jest to normalna masa jak na samochód z tego segmentu. Co tam jeszcze? Ostatnio widziałem, że Bjorn Nyland, którego bardzo polecam, jeśli interesujecie się autami elektrycznymi i zasięgami, sprawdzał, w ile czasu przejedzie taka bazowa Model 3000 km, ładując się i tak dalej. 9,5 godzinki. Myślę, że to jest spoko. Jeśli chodzi o tryby jazdy, patrzcie, Raceboxa nie przyczepiłem. Trzeba będzie się zatrzymać gdzieś. Jeśli chodzi o tryby jazdy, no to mamy tutaj standard, czyli najlepsze przyspieszenie oraz chill. Takie delikatne, po prostu auto wtedy tak fajnie z pasażerami się wtedy jedzie, że nie dzieje się to wszystko tak bezpośrednio i narowiście. Dobra, ograniczenie. I tutaj jeszcze sobie zjadę na parking, tu gdzie jest Colam, tutaj jest parking. A co to tutaj jedzie? S5, a to ciężki przeciwnik jak na bazową test. Ale obiektywnie ten samochód naprawdę oferuje, aż za dużo oferuje. Powiem tak. Dobra, tutaj się na chwilkę zatrzymam. Tutaj widzę też przez parking, jak się przejeżdża, jest kontrola. Typek się Teslą w ogóle zatrzymał przy policji i tak dalej, by podpiąć sobie Raceboxa. Czy Tesla Model 3 Highland jest przypałowym samochodem? Raczej wątpię. O, dowód tam z tyłu. Widać busika? Jeszcze jedna rzecz. To jest taka wada baterii LFP, której ja jestem użytkownikiem przykładowo. Jeśli mowa o zimie, to kurczę, długo się te LFP troszeczkę nagrzewają. Można je ładować do 100% i tak dalej, ale jeśli na przykład chcemy szybko się załadować, no to musimy jechać albo dynamiczniej, albo w nawigacji ustawić sobie ładowarkę. Wtedy auto wykrywa, że chcemy się ładować i nam baterię podgrzeje. Tylko to troszeczkę trwa. Jak tak z bomby zajedziemy, to ładowanie będzie, ojej, 28 kW. Dobra, ciśniemy. No i tutaj chyba będzie do drugiego wiaduktu już VMAX. Ale normalnie, jak Jetsonowie, Dobra, i tu już Tesla odpuściła. 16,7 100-200, ale tu było z górki, minus 2,2%. Zużycie paliwa, energii elektrycznej, wyzerowało się. Tak jak ruszyłem, to się po prostu zeruje. No i tak sobie można w opór jechać. Prędkość maksymalna 201,5 km na godzinę. Taki jest tej kagańczyk. Tylko wiecie co? Jeszcze tutaj sobie zbadamy 100-200, ale jak będzie odrobinę równiej. No teraz było za bardzo z góry. Ostatnio, co ciekawe, moją mierzyłem i wyszło już po rekalkulacji terenu, było bezwiecznie, jakoś 18,4 sekundy. Baterii miałem tam, nie wiem, 80 czy 90%, coś takiego. No teraz mamy, ile mamy tutaj procent w ogóle baterii? Prawie 80. No, a tu się nie bujam na maksa. Przekulamy się do drugiego zjazdu, na Szmuln oczywiście. Zaraz będzie równiej, to zrobimy sobie pomiar. Kurczę, 201 tysięcy złotych i to wyposażenie, takie osiągi, bo nie jest to wcale taki powolny samochód. Kurczę, te nawet realne, jak mi tutaj wyszło 6,3 do setki, nawet jak tutaj wyjdzie te 19 sekund 100-200 z wentylowanymi fotelami, z jakimś ekranem z tyłu, z padami. Ja wiem, że to są takie opcje, wiecie, no nie każdy tego potrzebuje, ale że elektrycznie sterowana kierownica, że profile kierowcy, że nawet, no nie wiem, w spalinowym byśmy mieli ogrzewanie postojowe, a tutaj w elektryku, no to naturalnie, przecież jaka tutaj w Tesli jest rozbudowana.
aplikacja. Można wszystkim sobie sterować tutaj. Dobra, tutaj będzie równiej i tu myślę trzeba będzie dziabnąć 100-200. Dobra. Myślę, że spoko będzie. Tak jakby delikatnie tutaj troszeczkę z górki, ale zaraz będzie chyba pod górkę. W każdym razie będzie znacznie równiej. Dobra, jest prawie równo 18,21, ale tutaj jest takie coś, że jakby to wam wytłumaczyć, że jak dobijamy do tych 200, jest takie 197, 198, to już auto zaczyna nam tutaj zapodawać kagańczyk i zaczyna zwalniać, także no te 0 coś tam sekundy byłoby tutaj do urwania. Ja podejrzewam, że chyba nawet tutaj jest ten sam silnik co u mnie, nie wiem, ja to mam w ogóle taką przedlift, ale jeśli mowa na przykład o Model 3 z 2023 roku, poprzedniczkę, to silnik i bateria chyba są takie same. 60 właśnie kWh brutto i te 283 konie mechaniczne mocy. No i taka to jest jazda. Pewne prowadzenie. Wydaje mi się, że moja jest troszeczkę bardziej nerwowa, ale to ze względu na to, iż mam większe felgi ocal, niższe opony i kurczę, moja jest strasznie sztywna. Tutaj w nowym Highlandzie zawieszenie zostało poprawione, jest cichsze, ale też fajniej wybiera nierówności. Patrzcie, S5 dogoniliśmy, chyba tutaj jest ostry eco-driving, widzę. Jedni powiedzą, że to jest lift, inni, że nowy model zupełnie. Ja jestem raczej z tych, którzy powiedzą, że jest to raczej gruby, bardzo gruby lift, no bo jednak środek tutaj jest zupełnie inny niż u mnie. Wiele rzeczy poprawiono, wiele rzeczy dodano. Bardzo fajnie, że nie dodano nic w cenie, że ona jest wciąż taka sama. Co tutaj jeszcze? No działania akurat wycieraczek nie sprawdzałem, bo jest ładna pogoda, ale co do Tesli, no to można się tutaj przyczepić. Działanie tempomatu aktywnego i autopilota. Ja należę do tych, którzy troszeczkę hejtują akurat autopilota teslowskiego, że on jest troszeczkę przereklamowany. Według mnie na przykład w BMW według to wszystko działa, asystent jazdy działa po prostu lepiej, no ale jest tutaj coś takiego jak właśnie autopilot podstawowy. Kurczę, akurat na szmyn mi się GoPro troszeczkę przygrzała, to ciekawe, bo całą próbę autostradową jadę z klimatyzacją, ale niestety no ten sprzęcik tak czasami ma. Zresztą w soundchecku byśmy raczej to sobie nie robili. Jeśli ktoś lata BM-ą, to nawet ten brak manetek może być dla niego pozytywny, bo nie trzeba kierunkowskazów, znaczy nie kusi nas nawet. Testów w necie tego samochodu w tej wersji jest dużo, ale ja też musiałem jakoś, że to jest bazowa Model 3. Z mojej strony myślę, że to by było na tyle. Jeszcze zużycie energii elektrycznej 24, ale teraz troszeczkę zwolniłem, bo opowiadałem. Macie wszystko o Model 3 RWD najnowszej spięte w klamrę. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się! O, ja sobie jeszcze pocisnę za ciężarówką, jak to zawsze sugerują właściciele aut spalinowych. Oni tak by właśnie elektrykiem jechali. To ciekawe.